Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Zachęcam do otwarcia rachunku demonstracyjnego. Link w opisie. Otwierając konto demonstracyjne wspierasz rozwój mojego kanału. Dziękuję. Witam serdecznie dzisiaj po południu. Co nam mówi inflacja w USA za listopad? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, i oczywiście zachęcam i gorąco proszę o dołączenie do naszej akcji charytatywnej Ace Market You dzieciom. Link w opisie i link w komentarzu. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Na samym początku informuję, że wszystkie wykresy, które zostały pobrane, by stworzyć ten wpis, pochodzą z dwóch platform: Station 5, XTB i z Bloomberga. Co nam mówi inflacja w USA za listopad? Poznaliśmy dzisiaj o godzinie 14:30 dane o inflacji producenckiej w Stanach Zjednoczonych. I jak widzimy, szczyt inflacji w Stanach Zjednoczonych stał się faktem w ujęciu średnioterminowym. Widzimy go już bardzo wyraźnie. Szczyt miał miejsce na początku drugiego kwartału tego roku, a w ujęciu takim średnioterminowym widzimy zdecydowanie bardziej, że dążymy już w kierunku odmiennym niż zachowała się inflacja w poprzednich latach, w poprzednich kwartałach. Więc to jest dobra oczywiście informacja. Zła informacja jest taka, że dane zaskoczyły oczekiwania rynkowe, ponieważ były wyższe niż zakładała średnia oczekiwań rynkowych. Mediana prognoz była na poziomie 7,2, było 7,4 i nikt nie trafił, więc dane pokonały skrajnie pesymistyczne prognozy. No i oczywiście będziemy szukać odpowiedzi na pytanie, czy przyniesie się to na wycenę aktywów rynkowych, ponieważ te dane są wstępem do danych o inflacji konsumenckiej, które poznamy we wtorek. One oczywiście są zdecydowanie ważniejsze. Natomiast najważniejsze przesłanie tych danych jest takie, że inflacja spada, ale generalnie w tempie mniejszym niż wcześniej zakładały oczekiwania rynkowe i prawdopodobnie na takich założeniach będziemy się koncentrować przy ocenie inflacji konsumenckiej, którą poznamy we wtorek. I jak widzimy wyraźnie jak na dłoni ten wykres, który także był zawarty w porannym wpisie, jakie jest powiązanie teraz zachowania ropy naftowej z tempem wzrostu inflacji konsumenckiej. Jeżeli ropa naftowa spada także inflacja, więc oczekujmy, że inflacja konsumencka w Stanach Zjednoczonych także spadnie, ale oczywiście te dane, które poznaliśmy dzisiaj, będą prawdopodobnie podbijały także oczekiwania i już nie będzie aż tak bardzo optymistycznych prognoz co do tego, gdzie mogła być inflacja w listopadzie, więc jestem też ciekawy, jak zmienią się oczekiwania najważniejszych graczy, którzy uczestniczą w całym procesie oceny i generowania prognoz. Co do inflacji konsumenckiej, jeszcze raz przypominam, poznamy ją dopiero we wtorek i te wtorkowe dane będą zdecydowanie najważniejsze dla różnych klas aktywów. Teoretycznie przy takich danych, jakie poznaliśmy teraz, powinny zwiększyć się oczekiwania co do tempa podwyżek stóp procentowych. Powinny być one negatywne dla amerykańskich obligacji, powinny być one pozytywne dla amerykańskiej waluty, powinny być negatywne dla indeksów giełdowych, negatywne dla bitcoina, negatywne dla surowców i negatywne dla rynków takich jak warszawska giełda. Ale czy tak faktycznie będzie, zobaczymy. Pierwszy wykres odnośnie sytuacji na rynkach finansowych to jest rynek pieniężny, czyli oczekiwanie implikowanej stopy procentowej. Widzimy, że na 15 minut po danych makroekonomicznych implikowana stopa procentowa zmieniła się o 2 punkty bazowe względem tych poziomów sprzed danych, czyli wartości są śladowe i generalnie rynek nie przywiązał się do tej publikacji aż tak bardzo, jak można było wcześniej zakładać. I nie widać jakichś większych zmian. Rentowność amerykańskiej obligacji walczy w okolicach poziomu 3,50, ale także jakoś nie widać dynamiki i ochoty, żeby dynamicznie pokonać ten poziom, czyli na razie moim zdaniem dane są tylko lekko negatywnie odbierane przez rynek finansowy. Jeżeli popatrzymy na amerykańskiego dolara, i teraz pamiętajmy także, że dzisiaj kończymy tworzyć świece tygodniowe i ten kształt będzie bardzo znaczący. Dane powinny doprowadzić do umocnienia amerykańskiego dolara i w pierwszej reakcji faktycznie tak było, ale psychologiczny poziom 1,05 zadziałał i w momencie tworzenia tego wpisu jesteśmy cały czas nad tym poziomem i to w okolicach poziomów sprzed danych makroekonomicznych, czyli tak jakby rynek lekceważył te dane makroekonomiczne, które poznaliśmy o godzinie 14:30. Dzisiaj moim zdaniem euro-dolar ma punkt odniesienia na poziomie
0,05. Jeżeli uda się zakończyć tydzień nad tym poziomem, będzie to zachęta dla popytu na ryzyko. Natomiast jeżeli zakończymy poniżej tego poziomu, będzie to sygnał, że nastawia się rynek na to, że i negatywnie zaskoczą dane o inflacji konsumenckiej we wtorek o godzinie 14:30. Jeżeli popatrzymy na zachowanie rentowności, zachowanie amerykańskiego dolara, to na rynku walutowym patrzymy także na zachowanie par związanych z jenem. Więc w tym wypadku, jeżeli rentowności pójdą w górę, amerykański dolar na euro-dolarze będzie pokazywał umocnienie, to pary związane z jenem, w tym przede wszystkim dolar-jen, powinien pójść do góry, ale myślę, że ten tydzień przyniósł jednak potwierdzenie tendencji spadkowej i rynek zlekceważy te negatywne sygnały płynące z inflacji. Jeżeli popatrzymy na rentowności amerykańskiego dolara, to wzrok każdego inwestora na rynku surowcowym płynie od razu na rynek złota. Taka mieszanka, jaką są wzrost rentowności obligacji oraz umocnienie amerykańskiego dolara, to jest negatywna wiadomość dla złota. I dzisiaj, jak widzimy, kształt świecy tygodniowej 15 minut po danych makroekonomicznych jednak faworyzuje scenariusze prowzrostowe i tak będzie prawdopodobnie, nawet gdyby doszło jednak do jakiejś większej fali spadkowej podczas dzisiejszej sesji. Natomiast jeżeli udałoby się zakończyć dzień w okolicach poziomu $1800, to oczywiście scenariusze faworyzowane byłyby zdecydowanie prowzrostowe na końcówkę 2022 roku, a na następnym wykresie pokazuje, jaka jest korelacja między teraz amerykańskim dolarem a zachowaniem ceny złota. Jest ona bardzo silnie ujemna, co oznacza, że jeżeli amerykański dolar się umacnia, to osłabia się złoto, a jeżeli amerykański dolar słabnie, to rośnie cena złota. Jest ta korelacja bardzo silna, widzimy jak bardzo, no i oczywiście inwestorzy mogą to wykorzystywać do inwestowania w czasie rzeczywistym. Złoto i oczywiście srebro także jest ściśle skorelowane. W tym wypadku obserwujemy, że zakończymy tydzień nad poziomem newralgicznym $21,5, a to także zapowiada raczej wzrosty niż spadki ceny srebra. I patrzymy także na zachowanie ceny miedzi, ponieważ jeżeli dzisiaj cena miedzi zacznie spadać, to prawdopodobnie będzie to zły zwiastun dla sesji na rynku akcyjnym na Wall Street. Natomiast jeżeli pomimo tych danych cena miedzi jednak wróci nad poziom $8,500 i tam zakończymy tydzień, to będzie to naprawdę fantastyczna wiadomość i będzie zachęcała do tego, żeby w przyszłym tygodniu, kiedy będziemy mieć dane o inflacji, decyzję Fedu, decyzję ECB, żeby pokonać ten potężny opór, jakim jest okolice $8,670, czyli linia szyi dwuletniej formacji szczytowej. Więc tutaj na rynku miedzi naprawdę bardzo wiele się wydarzy i też sygnały płynące z rynku miedzi powinny zadecydować o kierunku ruchu na indeksach giełdowych, więc bądźmy bardzo czujni. Wygląda na to, że tydzień zakończymy głęboko poniżej średniej 200-sesyjnej na cenie ropy naftowej. I jeżeli oczywiście tak się stanie, to wykres tygodniowy będzie faworyzował scenariusze prospadkowe, łącznie z spadkiem poniżej poziomu $70 na koniec tego roku. No i moim zdaniem byłaby to także bardzo dobra wiadomość dla perspektyw inflacyjnych na początek 2023 roku. I rynek ryzyka to także Bitcoin. Bitcoin ma punkt odniesienia na psychologicznym poziomie $17,000. Każdy spadek poniżej to jest zła wiadomość dla byków na indeksach giełdowych i na ryzyku, natomiast każde utrzymywanie się Bitcoina powyżej to jest dobra wiadomość i zachęcać będzie do tego, żeby jednak indeksy giełdowe zaczęły rosnąć, a nie spadać. No i same indeksy giełdowe. Po pierwsze statystyka, która mówi, że czwarty kwartał to jest najlepszy kwartał do inwestowania na rynkach akcyjnych i wygląda na to, że teraz w 2022 roku statystyka się potwierdza. Natomiast dzisiejsza sesja powinna dać nam spadki indeksów giełdowych i kształt świecy tygodniowej nie powinien sprzyjać popytowi na ryzyko. Indeks giełdowy Standard & Poor odbija od swojej średniej 200-sesyjnej, to widzimy jak na dłoni na wykresie tygodniowym, natomiast odbija także od góry po teście z poprzednich dni od średniej 200-sesyjnej na wykresie dziennym. I oczywiście rynek musi się teraz zastanowić, w którą stronę ruszyć i prawdopodobnie dane o inflacji, które poznamy we wtorek, zadecydują o tym, czy będzie jakaś większa korekta spadkowa, czy też jednak pokonamy tą średnią 200-sesyjną. Rynek
na Wall Street także wejdzie w hossę na indeksie S&P i będziemy świadkami wyciskania indeksów giełdowych i rynku ryzyka tak wysoko, jak tylko się da na koniec tego roku. Dlatego jestem też ciekawy, czy po tych danych, które się dzisiaj pojawiły, będzie prawo longa, czyli wyciąganie indeksów giełdowych po niższym otwarciu, czy też jednak rynek zdyskontuje to negatywnie. Także przed nami pasjonująca sesja na Wall Street i przypominam jeszcze o godzinie 16 mamy dzisiaj dane o wskaźniku zaufania konsumentów Uniwersytetu Michigan i to są wstępne grudniowe dane, to są pierwsze grudniowe dane, więc one także mogą mieć znaczenie, ponieważ rynek jeszcze nie dyskontował bieżących danych makroekonomicznych, a wszystkie inne dane dotyczą już historii. Z indeksów giełdowych zdecydowanie lepiej zachowuje się indeks DAX i w sytuacji, jeżeli euro-dolar utrzyma się nad poziomem 1,05, to jednak myślę, że cały czas presja na ryzyko będzie głównie na indeksy giełdowe poza Wall Street, a niemiecka giełda jest jednym z tych faworytów. No i teraz na koniec czas poświęcić na polskie aktywa. Zaczynamy od rynku krajowej waluty. Oczywiście on będzie zdecydowanie skorelowany z zachowaniem amerykańskiego dolara na euro-dolarze, więc jeżeli pokonamy poziom 1,05, to przeciwko złotemu powinna wyjść jakaś fala osłabienia. Natomiast jeżeli utrzymamy się nad poziomem 1,05, a tak jest w momencie tworzenia tego wpisu, więc sytuacja moim zdaniem faworyzuje scenariusze prozłotowe, które zakładają umocnienie krajowej waluty w terminie do danych makroekonomicznych we wtorek oraz z perspektywą na to, żeby końcówka tego roku także faworyzowała scenariusze prospadkowe. Widzimy to na euro złotym i na dolar złotym, że świece tygodniowe faworyzują scenariusze, które zakładają umocnienie złotego, czyli dalsze spadki par euro-złoty, dolar-złoty. Widzimy polskie obligacje dokładnie na średniej 200-sesyjnej. Na średniej 200-sesyjnej jest także warszawska giełda na indeksie WIG20, czyli polskie aktywa są w kluczowym miejscu. One decydują teraz, co się będzie działo nawet na średnioterminowej perspektywie tutaj. Jeżeli udałoby się pokonać średnie na polskich obligacjach i na indeksie WIG20, byłby to sygnał zachęcający do polskich aktywów już w średnim terminie, nie tylko w krótkim. Więc na naszych oczach ważą się losy polskich aktywów. Wracając do obligacji, widzimy, że polski ETF już szykuje się do wygenerowania formacji podwójne dno, więc jeżeli tak się stanie, to polska krzywa dochodowości będzie także zachęcała do napływu kolejnej fali zastępów inwestorów, którzy będą liczyli i grali już na to, że szczyt inflacji także w Polsce będzie miał miejsce. No i warszawska giełda papierów wartościowych, jeszcze raz przypomnę ten wykres, walczymy o średnią 200-sesyjną na wykresie dziennym, a inwestorzy widzą, że trwa kolejne odbicie od potężnej strefy wsparcia 1250-1500 punktów, a na przestrzeni ostatnich 15 lat każde takie odbicie przynosiło wzrost nawet w okolice poziomu 2500 punktów, więc naprawdę jest przestrzeń do tego, że gdyby okazało się, że ta średnia 200-sesyjna jest pokonywana, to otworzy się dalsza perspektywa i akcje będą cały czas atrakcyjne do gry na dalsze wzrosty, licząc na to, że ten poziom w okolicach 2500 punktów co najmniej będzie atakowany w perspektywie średnioterminowej. Dlatego też polskie aktywa są na rozstajach w bardzo ważnym punkcie i oczywiście o ich losach zadecyduje euro-dolar, a nie jakieś czynniki lokalne, krajowa polityka, czy wypowiedzi bankierów centralnych, czy innych tutaj polityków. Zadecyduje euro-dolar, globalne przepływy finansowe do dolara albo od dolara, o tym, co się będzie działo na polskich aktywach, polskiej giełdzie, polskich obligacjach. I oczywiście zachęcam do tych wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę, do materiałów edukacyjnych XTB, tam na dole jest link w opisie i link także w komentarzu i tematem jest cały czas to, czy ten optymizm, który się pojawił na giełdach papierów wartościowych, w ogóle na rynkach finansowych, nie jest czasem przedwczesny. Zachęcam do tego, żeby się zaznajomić z tymi materiałami, na dole link w opisie i link w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału, zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, życzę stopy zwrotu i naprawdę zachęcam gorąco z całego serca do wsparcia naszej akcji charytatywnej Ace Market U dzieciom, która trwa do końca niedzieli. Zbieramy na prezenty pod choinkę dla potrzebujących dzieci, by dać im namiastkę normalnych, fajnych świąt Bożego Narodzenia. Z całego serca bardzo dziękuję za każdą Waszą hojność. Pozdrawiam, życzę wszystkiego dobrego w weekend i widzimy się i słyszymy w poniedziałek rano. Pozdrawiam jeszcze raz.